Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak zrobić, żeby nasza aplikacja była bezpieczna. I to są podstawy podstaw, więc zachodzimy do naszej zakładki Settings i tutaj mamy opcję General Privacy and Security i mamy możliwość udostępnić nasz edytor naszej aplikacji. Na dzień dobry defaultowo Bubble ma ustawione, to jest aplikacja prywatna i tylko osoby, które tutaj są ustawione w Collaboration, mają dostęp do tego właśnie edytora naszej aplikacji, ale są inne opcje. Możemy dać Everyone can view i każdy może widzieć naszą aplikację i widzieć, jak jest poustawiane, jakie są workflow, jakie są grupy, jakie są przyciski. Kiedy to się przydaje? Kiedy robimy plugin i później robimy taki tutorial, że ktoś może zobaczyć, jak to jest wykorzystane, więc fajnie jest wrzucić link do takiej aplikacji z CanView z wykorzystaniem naszego pluginu. Wtedy widać, jaki jest wykorzystywany nasz plugin, ale tak zazwyczaj mało kiedy jest to używane. I na samym dole jest jeszcze Everyone can edit i to pozwala edytować wszystkim naszą aplikację. To jest naprawdę niezalecane, żeby to używać. W wyjątkowej sytuacji możemy pozwolić na coś takiego, żeby ktoś przez 5 minut sobie coś potestował, sprawdził, zmienił, zedytował nam, naprawił jakieś bugi, ale zaraz powinniśmy wrócić do Private App, jeżeli robimy zwykłą aplikację. I druga rzecz istotna też jest taka, żebyśmy, jak już wejdziemy w ten plan płatny i zdeployowali naszą aplikację, po prostu zapłacili dolary lub jesteśmy na tym 14-dniowym free planie, darmowym trialu, to żebyśmy zlimitowali też dostęp do naszej aplikacji, na pewno do środowiska testowego. Wystarczy tu zaznaczyć checkboxa, a potem wpisać username i hasło, które jest wymagane i wtedy jak ktoś będzie wchodził na ten link z naszą aplikacją wersją test, to będzie mu się wyświetlał tu komunikat: o, poproszę jeszcze login i hasło. I też pamiętaj, żeby to ustawić, no bo nie chcesz przecież, żeby na przykład Twoja konkurencja wchodziła i wiedziała, nad czym Ty teraz pracujesz. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!